Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Pewna kobieta od momentu śmierci swojego męża doświadcza w ich jeszcze niedawno wspólnym domu niewyjaśnionych zjawisk. Kobieta zwróciła się o wsparcie do członków rodziny, aby zamontowali w domu kamery i jak najczęściej ją odwiedzali, dzięki czemu dzisiaj możemy oglądać ten materiał. Pewnej nocy syn kobiety został obudzony przez dziwne hałasy dobiegające z piwnicy, do której postanowił zejść, jednak w drzwiach do piwnicy stanął mu pies. Zwierzę obserwowało, co dzieje się na dole, tak jakby coś tam widziało i chciało ochronić mieszkańców. Następnie pies wpatrzony w jeden punkt zaczął się nerwowo cofać, tak jakby coś zmierzało w jego kierunku. Jednak to tak naprawdę nic w obliczu sytuacji, która zdarzyła się kilka nocy później. Nad ranem kamera umieszczona w sypialni matki zarejestrowała przerażające zdarzenie. Śpiąca kobieta w nienaturalny sposób zsunęła się z łóżka, zupełnie tak, jakby coś ściągnęło ją za nogi. Kiedy przerażona kobieta w końcu wstała z podłogi, była całkowicie oszołomiona i zdezorientowana tym, co właśnie się stało, co zresztą nie było wcale takie dziwne. Przerażona rodzina zwróciła się o pomoc do łowców duchów, którzy zgodzili się przyjechać, a swoje obserwacje rozpoczęli od piwnicy. Wybór ten był oczywisty nie tylko ze względu na częste niewyjaśnione dźwięki dobiegające z piwnicy, ale również ze względu na coś dużo gorszego. Pewnej nocy zamontowana w garażu kamera zdołała nagrać coś, co przywodzi na myśl tylko jedno – tajemniczą zjawę bezszelestnie sunącą w powietrzu. Niestety, mimo że bardzo profesjonalne, to badania łowców duchów nie przyniosły żadnych konkretnych rezultatów ani odpowiedzi. Niemniej natężenie paranormalnych zjawisk w domu jest ogromne, a już zaledwie kilka dni po wizycie specjalistów miały miejsce kolejne aktywności, w tym jedna konkretna, która wywołała u mieszkańców całkowite przerażenie. Według rodziny w tym krześle zawsze przesiadywał zmarły ojciec i mąż. Co ciekawe, to właśnie to krzesło i piwnica były jego ulubionymi miejscami, gdzie spędzał większość czasu. I pewnie zadajecie sobie to samo pytanie co ja. Dlaczego duch męża i ojca miałby wykazywać agresywne zachowanie wobec swoich bliskich? Czy w domu wydarzyło się coś, do czego nikt się nie przyznaje? Z całą pewnością wrócimy do tej sprawy w przyszłości. Kolejne nagranie rozpoczyna się z pozoru zwykłą sytuacją. Matka nagrywająca swojego małego synka podczas zabawy. I jak przyznaje kobieta, w tamtym momencie byli w domu zupełnie sami. Where's your favorite place to go?
What do you see? I see something behind her. I see something behind her. In a tiny You see what? a blessing. A bad thing. A blessing. What does it look like? A ghost. A ghost? It's one. No, there's no ghosts. No ghosts here. Ghosts be gone. I wanna see a ant here. Mommy, go in my room. It's not sad in my room. It's not scary in your room? Well, you need to stop acting weird. It's sad here. It's not scary in here. I saw everything pulled in the hat. There's a scary thing floating. Where? The hat. Baby, there's nothing there. Yes, it is. No, there's not. Stop it. Stop it. Podczas zabawy chłopiec zaczyna zachowywać się dziwnie, jakby dostrzegł w korytarzu coś, co było widoczne tylko i wyłącznie dla niego. Zaniepokojona matka w odpowiedzi na pytanie, co widzi, usłyszała, że widzi coś złego, że widzi ducha, a następnie, że widzi coś, co się unosi, wskazując na ścianę w korytarzu. Look, it's kind of savvy. Go in my room. Try to go in, Mommy. Go in my room. Think it's savvy. Oh, go in my room. Mommy, come with me. Okay. Cool. Mommy, cool. Mommy, come in here too. It's nothing savvy. Nothing scary. Niejedna historia na tym kanale pokazała nam, że dzieci zdają się wchodzić w niewytłumaczalne, a wręcz przerażające interakcje z nieznanym. Choć chłopiec jest przestraszony, wydaje się, jakby to nie była pierwsza sytuacja tego typu, a to co mówi wydaje się mieć sens, patrząc na zachowanie chłopca. Zwróćcie uwagę, że dziecko patrzy w określony punkt, tak jakby faktycznie coś tam się znajdowało, a idąc korytarzem zadziera głowę, obserwując, jak gdyby cokolwiek widział, w dalszym ciągu tam było. Choć nagranie rzeczywiście przyprawia dreszcze, to jednak zawsze z tyłu głowy pojawia się pytanie: czy to faktycznie sytuacja paranormalna, czy może zwykła dziecięca fantazja? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. To, co przydarzyło się pewnemu młodemu mężczyźnie, jest jak gotowy scenariusz na horror. W jego mieszkaniu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Jak sam przyznaje, nigdy wcześniej nie miał do czynienia z takimi zjawiskami, więc wszystko zaczął nagrywać, a całość zaczęła się tak. Thought someone was in my house. Samoczynnie zamykające się drzwi od razu przyciągają uwagę, ale do kogo należą te świecące w ciemności oczy wpatrzone prosto w autora nagrania? Oczywiście podobnych sytuacji było znacznie więcej, np. poruszające się samoistnie przedmioty, które ruszać się oczywiście w żaden sposób nie powinny. Choć tak silna aktywność jest sama w sobie przerażająca, to to, co miało stać się później, dopiero mrozi krew w żyłach. What's going on that you need to come out there, Joe? Well, my neighbor hasn't came outside in a while, and I looked at his window and there's a bunch of flies, and my apartment started smelling. I'm like right above him. It started smelling weird, and I walked up there and looked at his window, and there's a bunch of flies, and it kind of smells like dead or like rotten. Jak się okazało, sąsiad z mieszkania na dole zmarł już jakiś czas wcześniej, mniej więcej wtedy, kiedy autor nagrań zaczął doświadczać paranormalnych aktywności. I choć wydawałoby się, że aktywność powinna ustąpić wraz z przeniesieniem ciała, tak się jednak nie stało, a podejrzane zjawiska w dalszym ciągu miały miejsce. Pewnej nocy ze snu wybudziły go typowe odgłosy starych schodów, specyficzne skrzypienie, gdy ktoś wchodzi na stopień.
środku nocy mężczyzna usłyszał kroki na schodach. Pomimo strachu postanowił sprawdzić, co się dzieje i choć nic nie zobaczył, jak sam twierdzi, poczuł silną obecność innej osoby i chłód. Usłyszał też wiele dziwnych dźwięków. Oczywiście aktywność przejawiała się na wiele różnych sposobów. Czasami były to odgłosy, czasami jakieś tajemnicze cienie, a czasami poruszające się na jego oczach przedmioty. Ostatecznie przerażony mężczyzna postanowił coś zrobić. Zaopatrując się w szałwię i jajko, rozpoczął oczyszczanie mieszkania ze złej energii, wzorując się na internetowych poradnikach. Sage to blast the house, but first I'm gonna use what y'all said and put the egg in the middle of the room. The egg in the middle, okay. It keeps going out. Okay, it's good. Okay. If anything is here, you are not welcome. Is it going out? Oh, it's good. You're not welcome here. You have to leave. You're not welcome. I really didn't want to light. You're not welcome here. You have to leave. There we go. Don't show no fears. You're not welcome here. Not welcome. In the corners. The thing is moving. Not welcome here. You have to leave, find your way out. Okay, I think that's enough. I think I just get into spirit mode. Okay, well, we're gonna check the egg. Check this egg. Hopefully I have a bad spirit in here. Fucking something. I'm gonna crack it into this bowl. See what happens. And Efekt oczyszczania, jak sami widzieliście, był bardzo niepokojący. Jednak zgodnie ze wskazówkami, zabieg trzeba było po kilku dniach dla pewności powtórzyć. I'll be doing the red dragon blood sage to help me get rid of the spirit I have here. But first, I'm going to be placing this egg here in the center of the room. I'll place it right there. Come back. Okay. Here we go. So if there's a demon in here, you are not welcome. You have to leave. You're not welcome. Still smoking. It's barely lit. You know, people don't think that you're real. People actually think that you don't exist, but I want to show them. So show yourself. Don't be scared. Show yourself. Come out. Okay. Something's definitely showing itself. But it's okay because I got the sage and this. It's barely lit, but it's okay. It's still lit. I'm okay. I'm scared to go around this corner. Oh shit. See. Here we go. Okay. I'm actually gonna turn on this light. And I kind of just want to turn around. Okay. Well, if you're here, you have to leave. Or do something to this egg. Do something to this egg. Move it. Fuck. Okay.
Maybe it left out the window or something. Okay, let's go do the egg so I can leave my apartment. Okay, here's the egg. Nothing wrong with the egg, see? It's regular egg. First off, let me show you my hand. There's nothing on my hand, nothing. I want to get out of here. Okay, here you go. And again, I don't know why. Podczas oczyszczań doświadczył poruszających się przedmiotów i tajemniczych dźwięków. A co gorsze, ponoć zawartość jajka zmieniająca kolor na czarny oznacza nic innego jak obecność demonicznej siły. Co ma zresztą sens, bo w momencie, gdy mężczyzna właśnie tak nazywa niewidzialny byt, na schodach rozlegają się głośne kroki i zupełnie tak jakby cokolwiek to jest, właśnie w tym momencie dało o sobie znać. Niestety, oczyszczanie wcale nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Zaledwie kilka dni później tajemnicza siła znowu dała o sobie znać, a żeby było ciekawiej, tym razem aktywność miała miejsce w obecności osób trzecich. So the TV turned off right now by itself. This has been happening too. Nah, dude. Something like that, dude, you gotta. I feel like I've seen that before. You gotta. Whenever since I was young, you gotta like call it out or something. Like, you just gotta. You just That gotta is call them, fucking like creepy, literally, bro. dude. Just like, is anybody here? Is anybody here? It's like, no, you just gotta. You just anybody here? Throw. What was that? I think it was upstairs. It sounded like a big old bang. This has been happening, bro. Ooh, it's dark as fuck up here. Oh, dude, it looks creepy. It looks fucking creepy up here, bro. Oh, shit. Turn off down here. Go. I don't wanna come up here, bro. Light just turned off down here. Holy fuck. The light over there just turned off. I'm not even joking. Should we do? Should we go? Yeah, I think we should. Let's just go. We should just get out of here. The light just turned off down here. Holy fuck. Nah, dude. Yeah. The light over there just turned off. I'm not even joking. Should we do? Should we just go? Yeah, I think we should leave. Let's just I think go. we should just get out of here. Let's Honestly. just go. Honestly, I'm not even grabbing nothing. I'm just gonna go. Can we just go? Jasne jest, że natężenie wszystkich paranormalnych zdarzeń jest tutaj ogromne. To, co jest niejasne, to powody, dla których duch nawiedza to mieszkanie. Dlaczego wybrał właśnie sąsiada? A może tak naprawdę cokolwiek to jest, nie ma nic wspólnego ze zmarłym mężczyzną zza ściany? W tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie obserwować rozwój sytuacji, ale jak zawsze chętnie poczytam, co macie do powiedzenia w komentarzach. Choć nie mam informacji co do pochodzenia kolejnego nagrania, to myślę, że jest na tyle ciekawe, że zasługuje na miejsce w dzisiejszym odcinku. To, co udało się zarejestrować na nagraniu, wygląda na książkową aktywność poltergeista, jest ona jednak niespotykanie silna. Niestety źródło nagrania pozostaje nieznane, a szkoda, bo jeśli jest prawdziwe, to jestem przekonany, że tak agresywna aktywność wcale nie była jedyną i w tym miejscu dochodzi do wielu innych ciężkich do wyjaśnienia zjawisk. Kolejne nagranie otrzymałem od jednego z widzów. Wybrali się wtedy do opuszczonego PRL-owskiego ośrodka wypoczynkowego w Miałkówku. Obiekt ten od lat przyciąga miłośników urbexu i fanów tajemniczych historii. Ekipa naszego drugiego widza podczas eksploracji natknęła się na bardzo ciekawy widok. Zobaczcie sami.
Dobra, spieramy. Natknęli się na pentagram i sporą ilość, wydawać by się mogło, krwi. Ciężko stwierdzić, czy to naprawdę była krew, ale sama sytuacja z perspektywy zwiedzającego jest całkiem przerażająca. No bo po co ktoś miałby rysować kojarzący się z diabłem pentagram gdzieś w opuszczonym budynku na odludziu? Czyżby ktoś przeprowadzał w tym miejscu jakieś tajemnicze rytuały? Dajcie mi znać, co o tym myślicie w komentarzach. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie odcinka. Jeśli podoba wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym byłem w stanie znaleźć bogatego wujka z Ameryki i przysłał mi $10. Naprawdę bardzo wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!